Nikt z nami nie dyskutował o warunkach tej debaty, a jak słyszę, są już one ustalone. Gdzie pan słyszy, że to są No ustalone? słyszę, kto prowadzi debatę. Dowiedziałem się pierwszy raz, kto prowadzi debatę. Powiedziałem panu, że jeśli będzie taka debata, to z Polsatu będę prowadził ją ja. Tak jak również poprzednie debaty, chociaż nie wiem, czy pan był wtedy w sztabie Patryka Jakiego, Rafała Trzaskowskiego, Patryka Jakiego. Ja będę, i to jest jedyne ustalenie ze strony Polsatu. Nic inne nie jest ustalone. My możemy sobie jako Polsat sami sobie wewnętrznie ustalić, kto nas będzie reprezentował i nie będziemy tego konsultować z żadnymi politykami. Rozumiem, ale my nie wiemy o tym, czy to prowadzą dziennikarze. Dowiaduję się o tym teraz, bo myślę, Czy rozmawia pan z mediami i nie wie różne pan, czy są, będą... różne są formuły debat. Zna pan taką formułę, gdzie dyskutuje pan z mediami i nie dziennikarze reprezentują media? Panie redaktorze, Słyszał pan takiej panie debacie redaktorze, na myślałem, świecie? że gospodarzem tej debaty może być na przykład prezydent Koński, który tą debatę zorganizuje. Prezydent Koński miał według Wie pana pan, zadawać pytania. Panie redaktorze, Ja bym już panu oszczędził strzec z tego wątku, słyszę, nie? ja po pierwsze nie wiem jeszcze, ile telewizji zostanie dopuszczonych. Jest dużo więcej telewizji chętnych niż tylko 3. Cześć, moi drodzy, pozwólcie, że dzisiaj będzie bez komentarza ten temat, omówię oczywiście poniedzieli szerzej. Dzisiaj pozwoliłem sobie wam rzucić kilka fragmentów z tych przedstawień, bo inaczej tego nazwać nie mogę, ale mam po prostu bardzo mało czasu, a nie chcę was też zaniedbywać, także dzisiaj bez komentarza poglądajcie sobie fragmenciki, taką zapowiedź tego, co będzie poniedzieli. Także miłego oglądania i zapraszam was w niedzielę na live'a o 18:00. Proszę posłuchać przez moment. Tu jest Polska, skandują mieszkańcy Końskich. Tak to właśnie wygląda, proszę Państwa, na kilkanaście minut przed rozpoczęciem tej debaty w Końskich, której współgospodarzem. Michał Adamczyk. Tu jest Polska i to jest telewizja w Polsce 24. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Republika! 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 Republika górą! Republika wygramy! Republika! 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 Republika górą! Republika wygramy! Teraz Karol Nawrocki odpowiada na to samo pytanie. Czas start. Witam serdecznie Końskie, witam Państwa, bardzo się cieszę i wielki szacunek dla moich kontrkandydatów. Rzeczywiście, że dzisiaj tutaj się spotykamy i chcemy rozmawiać, drodzy Państwo, o Polsce. Cały ten cyrk, dzisiejszy cyrk z debatami, który przyniósł nam główny organizator Rafał Trzaskowski, jest dowodem tego, że Polska jest dzisiaj rodzajem, drodzy Państwo, na pewno nie demokracji, a demokracji warczącej. Demokracji warczącej i jesteśmy w preludium tego, co stanie się 18 maja. Bo telewizja rządowa zaprasza tylko tych, którzy służą telewizji rządowej, a Rafał Trzaskowski jest w stanie rozmawiać tylko z 3 telewizjami, a nie z 5 telewizjami, szanowni państwo. To jest rzecz, która łamie polskie prawo z jednej strony, a z drugiej strony dowodzi po raz kolejny, że nie możemy dopuścić do tego, żeby zwierzchnikiem sił zbrojnych był tchórz. Oczywiście 15 sekund. jestem przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko budowie ośrodków integrowania dla nielegalnych migrantów i wypłacania nielegalnym migrantom środków finansowych, a abdykacja rządu mnie przeraża na zachodniej Odpowiadał granicy. dr Karol Nawrocki. Bardzo dziękujemy. Mamy wykształcenie średnie. Frakcja kandydatów z wykształceniem średnim pogoni frakcję doktorów. Tak jest. Nawrocki, Trzaskowski, Mencen. I teraz koniec czasu. Teraz Czas się skończył. wypowiedź. Bardzo Państwu dziękuję. Ale jeżeli PiS i Konfederacja głosują przeciwko temu, żeby Tarcza Wschód stała się projektem europejskim, finansowanym przez Europę, razem z Bałtycką Linią Obrony, to jest to sabotaż. A ja do wszystkich kandydatów na prezydenta mam pytanie, skoro chcą być zwierzchnikami sił zbrojnych. Czym różni się program operacyjny Wojska Polskiego Murena od programu operacyjnego Miecznik? Bardzo proszę. Jeszcze 20 sekund, panie marszałku. Proszę śmiało.
A ja już dziękuję, skończyłem, przekazuję, wdarzę mój czas mojemu serdecznemu koledze, z którym łączy nas to, że mamy wykształcenie średnie. Frakcja kandydatów z wykształceniem średnim pogoni frakcję doktorów. Stanowskiego, z tym, że teraz czas na pytanie. Mam pytanie do Rafała Trzaskowskiego. Czy odczuwa pan swego rodzaju dyskomfort związany ze skalą propagandy w telewizji polskiej w likwidacji? To znaczy w poprzednich latach całkiem słusznie narzekał pan na to, jak wyglądała telewizja polska za poprzednich rządów, że była to telewizja, która atakowała jedną stronę i która była po prostu nieuczciwa. Natomiast dzisiaj mamy bliźniaczą sytuację. Ta propaganda jest trochę bardziej zakamuflowana, ale jednak olbrzymia. Czy odczuwa pan związany z tym dyskomfort? Czas na odpowiedź pana Rafała Trzaskowskiego. Raczej nie porównywałabym obu tych sytuacji. Panie redaktorze, ja nie jestem rzecznikiem jakiejkolwiek telewizji, natomiast wystarczy, że pan spojrzy, jak wygląda ta debata, jak wyglądała debata w 2020 roku, w której ja brałem udział, gdzie pytania były tendencyjne, gdzie pytano mnie, ale proszę dać mi dokończyć, gdzie pytano mnie o na przykład chrzciny mojego syna, gdzie bez przerwy byłem obiektem ataków, gdzie zasady gry były całkowicie nierówne, gdzie nie chodzi o stronniczość, tylko gdzie było to po prostu gniazdo hejtu, dyskryminacji, nieustających ataków i totalnego kłamstwa. I dzisiaj ma pan porównanie na przykład teraz, jeśli się pan skupi na tym, co pan tutaj widzi. Czy widział pan jakieś tendencyjne pytania? Czy widzi pan na przykład, żeby te pytania kogokolwiek forsowały? Bo ja tego nie jestem w stanie tego naprawdę zrozumieć, jak pan może porównywać te dwie rzeczywistości, udając, Bardzo że dziękujemy. jest niezależny. Czas na pytanie Rafała. Że mam aż 1,5 minuty, żeby najpierw powiedzieć coś nie na temat, ale dzisiaj jestem politykiem. Politycy bardzo często mówią nie na temat, więc postaram się skorzystać z tego przywileju. Przede wszystkim jestem zszokowany, że telewizja Republika, która jest określana jako ta zła, hejterska, która sieje oszczerstwa i nienawiść, bardziej realizuje dzisiaj misję publiczną niż telewizja publiczna. Bo ja, mówiąc szczerze, nie przyjechałem tutaj dla debaty, bo ta prawdziwa debata, kiedy będziemy mieli trochę więcej czasu, odbędzie się w poniedziałek. Przyjechałem zobaczyć, czy to jest naprawdę, czy to się dzieje naprawdę, że telewizja publiczna transmituje, produkuje sygnał dla jednego z komitetów wyborczych i Prosiłbym, żeby pan rzeczowo odpowiedział na to pytanie. Co panu przyświecało w głowie, żeby zorganizować dzisiejszą debatę z wybranymi przedstawicielami, z wybranymi telewizjami i z wybranymi pytaniami? Co panu przyświecało w głowie w sytuacji, kiedy pan zlekce sobie ważył większość kandydatów? Dobrze, to jest dobre pytanie, drodzy Państwo. No więc zobaczcie Państwo, co się działo w tych ostatnich miesiącach i w tych ostatnich dniach. Ja jasno powiedziałem o tym, że jestem gotowy, tak jak to zawsze jest w każdej kampanii wyborczej, debatować ze wszystkimi kandydatami. Mówiliśmy się na 12 maja, jasno wyznaczona data. Powiedziałem również, że tak jak tradycja zawsze wszystkich wyborów o tym świadczy, jestem gotowy debatować 1 na 1 w drugiej turze. I powiedziałem to miesiące temu. Kandydaci się wszyscy obudzili, bo wiosna, i zaczęli wszyscy na wyścigi wywoływać mnie na debatę 1 na 1. No więc zaczął pan Nawrocki, był pan Mencen, było paru innych. No więc na prośbę pana Nawrockiego, żebyśmy stanęli 1 na 1, powiedziałem: okej, proszę bardzo, niech pan przyjeżdża do Końskich, spotkajmy się 1 na 1. No niestety pan Nawrocki stchórzył, nie chciał ze mną dyskutować 1 na 1. Jak się okazało, że wiele innych osób chce przyjechać, to ja powiedziałem: proszę bardzo, z szacunku dla was, z szacunku dla wyborców, byłem w stanie stanąć ze wszystkimi innymi. A miało być 1 na 1. No bał się pan 1 na 1. Panie pośle, ponieważ powiedział pan, że pytania były uzgodnione, to informuję pana, że z nikim swoich pytań nie uzgadniałem. Myślę, że mówię to też w imieniu koleżanki i kolegi. Mam takie trochę klasyczne pytanie, wręcz rytualne, ale żyjemy w czasach, gdy zauważyłem, że te rytualne pytania nie muszą być wcale banalne i brzmią one w następujący sposób. Jaką stolicę prezydent Polski powinien odwiedzić, gdy zostaną państwo prezydentem? Jaka powinna być pierwsza stolica, którą odwiedzi prezydent, i jaki przywódca powinien być jako pierwszy zaproszony? Rafał Trzaskowski. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że musimy mieć naprawdę bardzo dobre relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, które są jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa, ale również najlepsze możliwe relacje w Unii Europejskiej. Łącznikiem między jednym a drugim jest oczywiście NATO. W związku z tym ja uważam, że polski prezydent powinien wsiąść w samolot, zapewniając Polsce bezpieczeństwo, i polecieć w jedną podróż, w której na pewno na trasie powinien się znaleźć Mons, czyli kwatera NATO. Powinien się znaleźć Paryż, dlatego że
że my w tej chwili będziemy podpisywali bardzo ważną umowę z Paryżem i te nasze relacje w Unii Europejskiej chyba najbardziej istotne są właśnie z Paryżem. No i oczywiście Waszyngton, dlatego że spotkanie z administracją prezydenta Trumpa w tych trudnych czasach przy tej nieprzewidywalności jest bardzo ważne, żeby pokazać, jakie mamy mocne karty Amerykanom, żeby pokazać, że kupujemy amerykański sprzęt, że wydajemy 5% na zbrojenia, 5% PKB i że mamy wpływy w Europie. Bo właśnie wtedy będziemy dla Amerykanów partnerem, jeżeli pokażemy, tak, przyjeżdżam z Paryża i z NATO po to, żeby wzmacniać Europę i wzmacniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Krzysztof Stanowski. Pierwszą stolicą, którą odwiedzę, będzie oczywiście Male, stolica Malidiwów. Zrobię to dlatego, gdyż ten kraj, jak wiadomo, idzie pod wodę. Trzeba się spieszyć, żeby odwiedzać te kraje, które mogą zniknąć z mapy świata, więc Male będzie absolutnie pierwsze. Nie mogę pozostać absolutnie głuchy i nieczuły na topniejące lody Arktyki. Wybór mógł być tylko taki. Dziękuję. Joanna Senyszyn, proszę. Pierwszą stolicą, jaką odwiedzę, będzie oczywiście Bruksela, ponieważ Unia Europejska to jest najlepsza rzecz, jaka spotkała Polaków w historii. Dlatego bardzo ważne jest, aby reformować Unię Europejską, aby być znaczącym członkiem Unii Europejskiej, aby nie być w tym drugim szeregu, w którym niestety ciągle jesteśmy, ale wreszcie przebić się do pierwszego szeregu, do tego pierwszego kręgu decydentów w Unii Europejskiej. Naturalnie trzeba odwiedzić Waszyngton, ponieważ stosunki chociażby w ramach NATO są niezbędne, ale jak to będzie, to przecież nie wiemy, ponieważ teraz jest prezydencja Trumpa, która powoduje, że całkowicie Ameryka jest nieprzewidywalna. Ale naturalnie takich odwiedzin trzeba dokonać. Myślę, że również Chiny i Indie. Karol Nawrocki. Unia Europejska z Indiami będzie właśnie teraz współpracować ze względu Pani profesor. Dziękuję. Karol Nawrocki. Polska powinna być liderem Unii Europejskiej w relacjach transatlantyckich. Niestety dzisiaj nie wykorzystujemy naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jest wiele spraw do załatwienia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, więc gdy zostanę prezydentem państwa polskiego, najpierw odwiedzę oczywiście Waszyngton, żeby poukładać nasze międzynarodowe relacje i wykonać to, czego rząd Donalda Tuska nie wykonuje. Będzie to wizyta w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Watykanie. Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej rozpocząłem swoją prezesurę właśnie od wizyty w Watykanie. Były to bardzo dobre 3 lata dla Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie to i symboliczne, i ważne. Polska powinna dbać o to, aby stać się liderem i ekonomicznym, i biznesowym, i w zakresie bezpieczeństwa relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Taki jest mój kierunek. Ponieważ jesteśmy w połowie, ja przypomnę pytanie, a pytam o pierwszą stolicę, ale też pierwszego przywódcę, którego Państwo byście zaprosili. To posłuchajmy. Maciej Maciak. Proszę Państwa, moja odpowiedź nie będzie taka banalna jak moich przedmówców i domyślam się, tych, którzy będą po mnie opowiadali, gdzie najpierw polecą złożyć hołd. Jeżeli mam być prezydentem tak na poważnie, to będę musiał używać narzędzi, jakie ma prezydent do zapewniania nam bezpieczeństwa tego faktycznego, jak i też ekonomicznego. A to najprawdopodobniej wielu się nie będzie podobało. Ostatni przypadek pana Ryana Wesleya Roota to niedoszły zamachowiec prezydenta Trumpa. O tym się rozpisują media zachodnie, w Polsce nie słyszałem. Udowadnia, że pan Ryan Wesley Roots pojechał na Ukrainę kupić granatnik Stinger. Tym się strąca samoloty. Więc jeżeli chodzi o moją pierwszą wizytę, to najprawdopodobniej nigdzie. Zobaczymy, komu pierwszemu zależy, niech przyjedzie do Polski. Ja będę dopilnowywał dobrego prawa. Dziękuję. Teraz Marek Jakubiak. Oczywiście musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że wizyta prezydenta w pierwszym kraju, który postanowi, że ten pierwszy kraj w ramach takiej kurtuazji będzie stanowił wagę dla prezydentury i taką pewną deklarację, oświadczenie prezydenta o wadze tego państwa w rozumieniu tegoż właśnie prezydenta, to chcę powiedzieć, że z szacunku dla 10 milionów Polaków
pojechałbym do Stanów Zjednoczonych. To jest największa nasza Polonia. I myślę, że im się to by należało. Natomiast gdzieś z tyłu głowy mam taką podróż na południe Europy, poczynając od Węgier, przez Włochy do Hiszpanii, do Paryża. Mam wrażenie, że powinienem jako prezydent z Marie Le Pen się spotkać i pocieszyć ją trochę w tej sytuacji dość drażliwej dla niej. I moja prezydentura, proszę Państwa, będzie otwarta. Nie zapominajmy też o krajach nadbałtyckich. Litwa, Łotwa i Estonia. Ale ta podróż po tych państwach będzie trwała około miesiąca czasu. Trzeba będzie się przedstawić. Szymon Hołownia. Pan Karol Nawrocki mówił kiedyś, że 50 miliardów, 48 chyba za swoje obietnice chce sfinansować z reparacji od Niemiec. Ciekawe, jakie pan załatwi, jak pan przez 3 lata bycia szefem IPN-u nie mógł załatwić z Ukraińcami ekshumacji na Wołyniu. I to się stało dopiero teraz, również dzięki mojej pracy i rozmowom z ministrem Sybichą, z prezydentem Zełeńskim. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą podróż, to oczywiście najpierw sąsiedzi. Nam się nie zmieni położenie geograficzne. Powinniśmy najpierw odwiedzić sąsiadów, a więc Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja i Czechy. To jest dzisiaj najbliższy nam ekosystem i najbliższy nam świat. Później Bruksela i Waszyngton, bo rzeczywiście dzisiaj Polska musi być silna w wielostronnych sojuszach. Musi mieć dobre kontakty z tymi, którzy graniczą z nami, ale też z tymi, którzy gwarantują nasze bezpieczeństwo. Pracy mi jako prezydentowi na pewno w tym względzie nie zabraknie, natomiast chcę powiedzieć jedno. Prezydencki samolot musi być miejscem, do którego zabiera się polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych, zwłaszcza tych średnich, bo o nich bardzo często polskie państwo zapomina. Dziękuję i Magdalena Biejat. Pierwszą stolicą, którą bym odwiedziła, byłoby Wilno, jako symbol zacieśniania naszej współpracy z naszymi sąsiadami tutaj z regionu, która już jest bardzo silna. To wynika bardzo jasno z też moich rozmów, chociażby z ministrą obrony narodowej Litwy, która była niedawno w Warszawie. I te relacje należy zacieśniać, należy budować nasz silny głos w Unii Europejskiej po to, żeby rzeczywiście już nigdy nikt w Europie Zachodniej nie uwierzył, że Putin nie jest zagrożeniem. Nasza współpraca militarna, nasza współpraca gospodarcza i nasze bronienie wschodniej flanki NATO to jest nasz wspólny interes. Ale skorzystam też z tego, że na to pytanie można krótko odpowiedzieć i chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tęczową flagę. Ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Bo szanowni państwo, ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele, również ci tęczowi, wybierają Polskę. Zadam pytanie panu Nawrockiemu, a mianowicie mówił pan różne rzeczy o bezpieczeństwie, ale między innymi mówił pan o zakończeniu wojny w Ukrainie. I mówił pan, że pan doprowadzi do takiej oto sytuacji, w której przy stole negocjacyjnym będzie siedział prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Rosji, prezydent Ukrainy i tylko pan. Nikt inny z Unii Europejskiej. Tak będzie pan prowadził dyplomację. Jak pan chce to zrobić, skoro nie ma pan żadnych relacji w Unii Europejskiej? Jak pan chce doprowadzić do tego, że całą Europę w tych negocjacjach będzie reprezentowała tylko Polska? Odpowiada pan Karol Nawrocki. Musi pan wiceprzewodniczący mieć świadomość, że Europa znajduje się dziś w gigantycznym kryzysie. Za to odpowiada też pana szef Donald Tusk, który podpisał pakt z Putinem razem z Angelą Merkel i pod wpływem tego paktu ośmielona milionami euro Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Pakt klimatyczny, pakt migracyjny, wszystko to pana szef, panie wiceprzewodniczący. Jako prezydent państwa polskiego nie będę niczyim sługą, a szczególnie kamerdynerem państwa niemieckiego i swoje relacje z krajami Unii Europejskiej będę opierał o prostą zasadę. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Drodzy państwo, przyszłe negocjacje w odniesieniu i te, które się toczą w odniesieniu do Ukrainy, oczywiście powinny mieć komponent polski, ale to pan może zapytać Donalda Tuska, dlaczego nie siedzi przy stole negocjacyjnym. Przecież to nie jest pytanie do mnie, jako kto mam siedzieć? Prezes IPN na urlopie? Bardzo dziękujemy. Teraz czas na pytanie pana Krzysztofa Stanowskiego. Bardzo dziękuję. Jako że dużo wysiłku nas kosztowało to, żeby się tu w ogóle dostać, a zrobiliśmy to, żeby nie był to teatr dwóch aktorów, bo na to się zapowiadało, to mam pytanie do pana Maciaka. Mianowicie, kim pan jest? Nie dosłyszałem. Kim pan jest? Mamy pytanie, bardzo prosimy o odpowiedź. Proszę bardzo, Maciej Polak Maciek. mały, być może z poziomu pana
ilości subskrypcji jako youtubera, to nic i pan nie zauważa. Ale tak sobie pomyślałem, bo jednak pełni pan funkcję może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem, ale bardziej prezentera, który to zawód też się zalicza do dziennikarstwa. I opowiada pan światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie pan, kim jestem? To jest bardzo ciekawe, bo od 2013 roku prowadzę działalność na tym pana ulubionym YouTubie i poprzednie kanały moje miały znacznie większą oglądalność niż kanały osób, które zapewne pan zna. Być może, że to, że jestem z prowincji, jak większość Polaków, decyduje, że pan zadaje takie pytanie. To dużo mówi o pana sumieniu. Teraz pytanie pani Joanny Senyczyn. Przypominam, że jesteśmy wciąż w bloku bezpieczeństwa. Panu Rafałowi Trzaskowskiemu, ponieważ jest związany z rządzącą koalicją, jest wiceprzewodniczącym największej partii, która jest w tej koalicji. Czy ma pan świadomość, że wydawanie aż 5% PKB na obronność oznacza zadłużenie nie tylko naszego pokolenia większe, ale naszych dzieci i wnuków, że to trzeba będzie spłacać i że to odbije się na poziomie ochrony zdrowia, na poziomie mieszkalnictwa i pogorszy życie Polek i Polaków? Odpowiada pan Rafał Trzaskowski. Pani profesor, dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo i gdziekolwiek jestem, to wszyscy mi o tym jasno mówią i dlatego musimy wydawać 5% PKB właśnie na nasze bezpieczeństwo. Uwaga, 50% wszystkich wydatków inwestycyjnych ma być inwestowane w polski przemysł obronny, dzięki czemu będą powstawały nowe miejsca pracy, dzięki czemu będzie się rozkręcała cała koniunktura. Również jeżeli chodzi o to, co dzisiaj się dzieje w Unii Europejskiej, dzięki naszym naciskom Unia Europejska zaczyna mówić polskim językiem i chce przekazywać miliardy na właśnie zbrojenia w Europie, również na polski przemysł obronny, na ułatwienia dla eksporterów. To jest dokładnie wszystko to, co dzisiaj musimy robić. I to jest nieprawdopodobne, że w tej sytuacji pan Nawrocki mówi słowami ruskiej propagandy, bo mówić o tym, że za wojnę w Ukrainie jest współodpowiedzialna Unia Europejska, to jest po prostu ruska propaganda. A my dzisiaj potrzebujemy mega silnej Unii Europejskiej, która będzie wydawała bardzo dużo pieniędzy na obronność i również na polski przemysł zbrojeniowy. Tego potrzebujemy. Teraz w ramach pytań wzajemnych w kategorii bezpieczeństwo pytanie pana Karola Nawrockiego. Bardzo proszę. Pan Nawrocki jest ścigany przez Władimira Putina, panie wiceprzewodniczący. Tego samego, z którym pana szef chodził po molo. Proszę się nie wygłupiać co do ruskiej propagandy. Obaliłem 42 obiekty sowieckiej propagandy i za to mnie ścigają. To jest śmieszne i niepoważne. Chciałbym zadać pytanie Krzysztofowi Stanowskiemu, ale zadam Rafałowi Trzaskowskiemu. Kiedy zadzwoni pan do Donalda Tuska i powie, że i pryszczyca zagraża nam, naszym rolnikom od strony niemieckiej i nielegalni migranci? Kiedy zamkniemy granicę Polski z Niemcami? Ja nie wiem, co pan robił w Moskwie wtedy, kiedy pan pojechał tam właśnie już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, ale tak, dokładnie, powtarza pan słowa ruskiej propagandy i to nie jest odpowiedzialna sprawa. To jest dzisiaj postawa, która zasługuje na krytykę nas wszystkich, dlatego że jak można coś takiego mówić, że Unia Europejska jest naprawdę współautorem wojny, którą rozpoczął Putin, mordujący Ukraińców, Putin, który zagraża całej Europie. Rosjanie to wykorzystują, tego typu słowa, o których pan mówi. To jest coś naprawdę niesamowitego, że można w ten sposób mówić w debacie prezydenckiej, używając dokładnie tego typu argumentów. Natomiast jeżeli chodzi o pryszczycę, rząd robi wszystko, żeby ona się nie przeniosła do Polski. Jeżeli chodzi o granicę, ja uważam tak. Ja uważam, że powinny się pojawić kontrole również na naszej granicy zachodniej, dlatego że musimy kontrolować to, co się tam dzieje, dlatego że ci migranci, których wy wpuściliście do Polski, oni niestety, tak, dokładnie jest, oni są w Polsce dlatego, że ich wpuściliście, wydając lewe wizy na lewo i na prawo. Teraz w pytaniach wzajemnych na drugą stronę się przenosimy, choć niewykluczone, że także w tę stronę będą kierowane. Pan Maciej Maciak. Bardzo proszę. Miałbym wiele pytań do niemal wszystkich tutaj kandydatów, ale mam pytanie do szanownej pani marszałek Biejat. Czy pani zdaje sobie sprawę z tego, gdy reprezentuje pani lewicę, od czego w ogóle wzięła się lewica i czy pani wie, że lewica zawsze była przeciwko militaryzacji i wojnom? Kiedy się przedzierzgnęliście?
nasuwa się pytanie, co na was tak podziałało? Bo nie wierzę, że pieniądze, prawda? Pani Magdalena Biejat, odpowiedź. Lewica przede wszystkim, ta, którą ja reprezentuję, to lewica patriotyczna, lewica, której zależy na tym, żeby Polska była bezpiecznym domem dla nas wszystkich. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach to oznacza, że jeśli chcemy pokoju, musimy szykować się na wojnę. Ale oznacza to również, że naszym obowiązkiem jako lewicy w Polsce i w Europie, i taką informację przynoszę nie tylko z polskiej lewicy, ale także z moich wizyt w Brukseli i rozmów z lewicą europejską, jest zadbanie o to, żeby nigdy wydatki na obronność nie były pretekstem, żeby ciąć wydatki na państwa bezpieczeństwo dnia codziennego. Żeby nigdy nie było tak, że wydatki na obronność będą pretekstem, żeby ciąć pieniądze na ochronę zdrowia, na mieszkania, na wydatki socjalne, na pensje dla budżetówki, na naszą naukę. Ponieważ dla nas jest jasne i oczywiste, że bezpieczeństwo i odporność naszego kraju i naszej gospodarki to inwestycje przede wszystkim w ludzi. I naszym obowiązkiem tutaj, i tak go rozumiemy zarówno w rządzie, jak i w parlamencie, jest zadbać o to, żeby nikt o tym nie zapomniał. Teraz poznamy treść pytania pana Marka Jakubiaka, a także to, kto jest jego adresatem. Bardzo proszę. Do Rafała Trzaskowskiego pytanie. Lewe wizy. Komisja do spraw wizowych nie wykryła ani jednej lewej wizy. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o pańską teorię brania pieniędzy, bo dają w Unii Europejskiej, to chcę powiedzieć, że jeżeli nawet tą ścianę wschodnią będziemy budowali z tych środków unijnych, to jeżeli ona będzie w cenie budowanych szaletów w Warszawie, to w Unii pieniędzy zabraknie. I ciekawe pytanie brzmi, czy pan wie, kto będzie spłacał te kredyty brane przez was, a dawane przez Unię? Zacznijmy od tego, że powinniśmy się wszyscy cieszyć z tego, że Unia Europejska mówi naszym językiem, bo to jest generalnie rzecz biorąc nasze wielkie zwycięstwo. Unia Europejska mówi o tym, że Tarcza Wschód ma być projektem europejskim. To oznacza, że nasze wojsko na pewno będzie w Polsce, bo będzie bronić tej granicy, że to jest nasze zadanie do wykonania. Jeżeli będą płynęły unijne pieniądze z bardzo tanich kredytów, to one będą płynęły na wzmacnianie naszego przemysłu obronnego. I o to dokładnie chodzi, żeby inwestować w Polsce, żeby tutaj tworzyć nowe miejsca pracy i żeby dzięki temu cały nasz przemysł obronny stał się kołem zamachowym całej gospodarki. Ja wiem, że się pan wyspecjalizował w obronie PiS-u, ale niech sobie pan przeczyta niezależny raport NIK-u, który jasno mówił o tym, że ci panowie, którzy mają dzisiaj czelność mówić o bezpieczeństwie i o planie migracyjnym. Pakt migracyjny notabene nigdy nie wejdzie w życie, bo my na to nie pozwolimy. Są mnóstwo dowodów na to jest, że właśnie rozdawali lewe wizy na lewo i na prawo. Co więcej, jak przyjęliśmy ustawę, żeby uszczelnić system, to oni głosowali przeciw. Czas się skończył. Bardzo dziękujemy. Teraz pan Szymon Hołownia. I właśnie dlatego, drodzy Państwo, potrzebna jest w Pałacu Prezydenckim zmiana, a nie zamiana, bo przez 5 następnych lat Platforma będzie zajmowała się tym, kto ruski, a PiS tym, kto pruski. Ja mam do pana Karola Nawrockiego jedno konkretne pytanie, które wiąże się z kompetencjami prezydenta, bo będzie pan musiał od razu, jeżeli zostanie pan prezydentem, z marszu wejść w tematy. Proszę mi powiedzieć, ile okrętów podwodnych polska marynarka wojenna powinna pozyskać w ramach programu operacyjnego Orka i ile, bo też się będzie pan tym zajmował, w dronów naziemnych Tarantula pozyskamy w ramach kontraktu, który został teraz zawarty z siecią badawczą Łukasiewicz. Pana Karola Nawrockiego. Zawsze, gdy pan marszałek na tej pierwszej debacie i teraz na drugiej debacie mówi o tym duopolu, to chciałbym przypomnieć, że jestem kandydatem, który cieszy się poparciem Prawa i Sprawiedliwości i dziękuję Prawu i Sprawiedliwości za to, że ta największa partia opozycyjna w polskim parlamencie mnie popiera. Natomiast jestem kandydatem bezpartyjnym i dobrze pan marszałek o tym wie, więc proszę nie szukać trzeciej drogi między mną a Rafałem Trzaskowskim, bo Rafał Trzaskowski w tym naszym duecie jest jedynym członkiem partii politycznej. Polska powinna rozwijać swoją marynarkę wojenną, a także te siły, które odnoszą się do zupełnie nowych technologii, do naszego potencjału dronowego. Pokazuje to pole bitwy na Ukrainie, gdzie zasadniczą część kwestii rozpoznawczych robią choćby wojska dronowe. Pyta pan marszałek o liczby. Ja mówię o pewnym stałym kierunku. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołam specjalną jednostkę do spraw... I teraz czas na pytanie pani Magdaleny Biejat. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana Rafała Trzaskowskiego.
elementem naszego bezpieczeństwa jest również odporność, a najważniejszą częścią tej odporności jest dobrze działająca ochrona zdrowia. Pokazała to sytuacja w Ukrainie. Pytam zatem, dlaczego w telewizji propaguje pan pomysł, żeby obniżać nakłady na ochronę zdrowia? Dlaczego pana partia, Platforma Obywatelska, poparła szkodliwy projekt obniżania składki zdrowotnej, który obniży jakość ochrony zdrowia i dostęp do tej ochrony zdrowia dla osób z niepełnosprawnościami, dla zwykłych ludzi, dla pacjentów, tylko po to, żeby najbogatszym przedsiębiorcom dawać zniżki, tym, którzy są dzisiaj prawnikami czy prezesami. Odpowiada Rafał Trzaskowski. Pani poseł, pani marszałek, z prostej przyczyny, dlatego że poprzedni rząd wykończył polskich przedsiębiorców, wprowadzając tak zawiły system podatkowy, 50 nowych podatków i właśnie to, o czym pani mówi, składkę, która doprowadzała do tego, że bardzo wiele przedsiębiorstw bankrutowało. Rząd i Koalicja Obywatelska obiecał w swoim programie, że obniży właśnie tę składkę i bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo musimy ulżyć naszym przedsiębiorcom. Natomiast bardzo się cieszę z tego i dobrze pani wie, no bo w końcu jesteście z nami w koalicji, że pan minister finansów powiedział jasno, że to nie stanie się kosztem pieniędzy, które będą przeznaczone na ochronę zdrowia, tylko te pieniądze zostaną w systemie. Natomiast my musimy wydawać pieniądze z KPO. Ja to robię w Warszawie, bo wreszcie te pieniądze odblokowaliśmy. Musimy wydawać pieniądze i to się dzieje. Ponad 1,3 mld pani minister na ten cel przekaże. Musimy reformować ochronę zdrowia i to się dzisiaj dzieje, bo ona wreszcie jest dostosowywana do potrzeb. Właśnie tak powinno być. Wszystkie te rzeczy powinniśmy robić naraz. Jak było? Super. Naprawdę bardzo fajna publiczność, to jest bardzo żywa, dynamiczna, bardzo fajna debata. Dziękuję. Ja myślę, że my już na dzisiaj skończymy, bo my musimy jeszcze nad tym poważnie popracować. Czy mogłem zrobić więcej? No nie. No byłem na granicy fizycznej wytrzymałości. Więcej by się nie dało zrobić.